Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie. To jest pierwszy raz, kiedy zaczynam program na moim kanale w języku polskim, bo prowadzę mój kanał po angielsku. Ten wywiad jest dla mnie wyjątkową rozmową i on będzie przetłumaczony na język angielski. Jak tylko to ogarnę, a wiem, że ogarnę, mam wyjątkowego gościa dzisiaj. Jestem naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwa, że udało mi się połączyć z panem Maciejem Maciakiem, który jest liderem ruchu dobrobytu i pokoju w Polsce. Lista numer 9, bardzo ważny numer. I bardzo bym chciała pana Maćka serdecznie przywitać na moim kanale, podziękować gorąco za obecność i za to wszystko, co robi na swoim kanale i w Polsce. Witam panie Macieju. Witam Pani Aniu. Nie wiem, co powiedzieć po takim wstępie. No, bardzo miłe słowa. Robię, co mogę. Jak wszyscy zrobimy, co możemy, to w końcu nasza sytuacja się zmieni. Tylko tyle. Bardzo jestem wdzięczny, że Pani raczyła zauważyć, że istnieje coś takiego jak ruch dobrobytu i pokoju, no i pomóc w rozpropagowaniu tej idei. Coś powinno z tego wyjść. Panie Maćku, ja powiem tak, mam pytania przygotowane, ale ja tu często na moim kanale jest taki free flow style. Jak jest pytanie, od pytania się rodzi pytanie, wie pan jak to jest w trakcie rozmowy. Ja powiem tak, uważam, że w większości krajów na świecie, nie oczywiście we wszystkich, ale zwłaszcza w tych krajach zachodnich, jedyną drogą do zmiany sytuacji w tych krajach politycznej jest tak zwany grassroots movement, czyli ruch ludzi tego kraju, obywateli tego kraju, którzy po prostu biorą rzeczy w swoje ręce, tylko wiadomo, to musi być odpowiednie podejście do tematu. Więc zadam pierwsze pytanie, które może będzie troszkę dziwne, ale jest ważne. Kto tak naprawdę, panie Macieju, rządzi Polską? Myślę, że to jest cała drabina, cała choinka, która się składa na władzę w Polsce. No oficjalnie Polską rządzi polski rząd. Polską rządzą polskie sądy, które też tworzą prawo, tak, Sąd Najwyższy. No ale przecież chyba tylko ci, którzy są kompletnymi ignorantami, myślą, że rządzą takim krajem jak Polska ci, którzy są oficjalnie zapisani jako władze, czyli to jeszcze do poziomu no mniej więcej szkoły średniej, gdzie taki przedmiot jest wiedza o społeczeństwie, gdzie oficjalnie się mówi, tak, kto rządzi w naszym kraju, no władza ustawodawcza, władza sądownicza i tak dalej, to taka formułka oficjalna, ale przecież są też inne kraje, nie tylko kraje, które systemy władzy w takich krajach jak Polska znają i możemy tylko liczyć, że nie będą z tego chciały skorzystać. Zanim powiem, kto moim zdaniem rządzi Polską, to taki przykład przytoczę. Około lat 90. Słynne były interesy na wschodzie. Ja takiego człowieka poznałem. No, wydawało się, że tutaj we Włocławku wielki sukces odniesie. Ja nie będę mówił, jaką miał firmę i jak się nazywa, ale no, jechał gdzieś tam na Ukrainę i on tam interesy miał robić. No, żeby móc robić interesy, to postanowił gdzieś tam z władzą się zadać i za pomocą tej władzy te interesy miały mu tam dobrze iść. Okazało się w jakiejś tam konsekwencji, że stracił majątek na tej Ukrainie, ale sam schemat jest znany niemal od wieków. Jak gdzieś się chciało robić interesy w czasach kolonialnych, kiedy też niewolnictwo funkcjonowało, no to się płynęło żaglowcem na czarny ląd i tam się trzeba było dogadać z lokalnym wodzem i szamanem, żeby ci
jakieś tam, powiedzmy, wyroby ze złota, zapaciorki zebrali od ludzi po okolicy i oni tam mówili im, że te szkiełka są warte coś. Dostawaliśmy konkretny, wymierny w rzeczywistości europejskiej produkt, albo nawet niewolników. Władza pomagała, lokalny szaman, lokalny wódz pomagał nawet w braniu swoich ziomków na statki niewolnicze. Skoro ten schemat od wieków idzie bez zmiany, zmieniają się tylko szczegóły, to możemy teraz, przekładając na to, co się dzieje w Polsce, na siłę Polski, możemy domyślać się, że do naszego wodza i szamana też jacyś ludzie z zewnątrz przychodzą i się dealują, tak jak w dawnych czasach. Więc podejrzewam, mając silne poszlaki i wiele jakichś tam dowodów, że tak jak powiedział pan Mateusz Morawiecki, Polska należy do kogoś z zewnątrz. Stawiał na grupy biznesmenów, lobbystów, przebrzydle bogatych, którzy tak de facto nie muszą być znani jako władza wykonawcza, ustawodawcza, sądownicza, tylko wykorzystując metodę znaną z okresów niewolnictwa, łapówki, szantaż, cokolwiek. Wybitny dziennikarz światowy Julian Assange opisał, jak ten system działa. Pan Snowden, agent służb amerykańskich, opisał, jak oni to uzyskują. Więc tymi metodami po prostu się za pomocą lokalnie rządzących zdobywa wpływy, pieniądze i tak dalej. Stawiam na kapitał światowy, który w skrócie się nazywa Wall Street. Aczkolwiek to nie tylko pewnie Wall Street, to jest w mojej baryla interesiarzy, która wykorzystując ułomności ludzkiej natury, słabości konkretnych osób, polityków, uzyskując informacje na temat ich słabości, może dokonać z nimi wszystko na takim narodzie jak Polski. Po to właśnie zbierają te informacje z całego świata. I tu chwała Julianowi Assange'owi, że opublikował te materiały w swoim czasie. Obiecałem jednej osobie, że każdy program od tego momentu, od dzisiejszej rozmowy będę kończył sformułowaniem apeluję o uwolnienie Juliana Assange'a. Gdyby wszyscy dziennikarze, publicyści na całym świecie, każdy swój materiał kończyli tą formułą, świat, politycy musieliby coś z tym zrobić. Zgadzam się w 100%. Panie Maćku, tak jeszcze kończąc tutaj to pierwsze pytanie, czy uważa pan, że oddanie jakby tego wpływu, tej kontroli w tą zachodnią część, w ten świat zachodni, powiedzmy, stało się to po roku 89, czy uważa pan, że to miało cały czas miejsce? Tak z ciekawości, bo ja wiem trochę historii, ale to chyba jest ważne, prawda? W tym momencie. Tak, geneza tego, co przytrafiło nam się po 89 roku, jest bardzo ważna. Co prawda jesteśmy w takiej sytuacji, że możemy sobie tylko o tym poopowiadać w formie teorii spiskowych, ale symptomy tego, co się zdarzyło po 89, były już wcześniej. Przecież rządy generała Jaruzelskiego, ta dekada od 80 mniej więcej do 90 roku, to było przygotowywanie kraju pod zmianę ustroju. Na przełomie 80-90 roku, już nie pamiętam, nieistotne, mieliśmy takie referendum, gdzie nas Polaków zapytano, pani młodziutka, pani nie pamięta, gdzie nas Polaków zapytano, czy chcecie zmiany ustroju? No i my wszyscy powiedzieliśmy, że tak, bo odpowiedź była oczywista. Zanim doszło do tego referendum, obrzydzano nam kraj, de facto ustrój, ale no i kraj, poprzez różnego rodzaju sztuczki i zabiegi. Ja uważam, że pan Jaruzelski, i tu
przydałoby się kiedyś i te brytyjskie archiwa, i te radzieckie ujawnić. Już był dogadany. To jedna z naszych koleżanek z Ruchu Dobrobytu i Pokoju, pani socjolog, zaskakując mnie tak wielkim spostrzeżeniem, bo ja też czas jeszcze pamiętam jako dziecko, powiedziała, że do tego momentu panowała w Polsce taka ideologia, że pan Jaruzelski w 1985 roku, gdy spotkał się z Rockefellerem w Nowym Jorku, to tam wtedy przehandlował Polskę. A ona powiedziała, nie, panie Maćku, to musiało być wcześniej. Pan zwrócił uwagę na to, że po stanie wojennym, w trakcie stanu, po stanie wojennym, tuż kiedy panował kryzys, no bo fabryki stały, tak, nie było towarów, nie było produktów, a zwrócił uwagę, że pomoc z Zachodu, która przychodziła no, w postaci artykułów jakby pierwszej potrzeby, tak, masło, sery, no, mleko w proszku, czekolady, naprawdę dużo tego było przywożonego. To pan zwrócił uwagę, komu władza pozwoliła dystrybuować te dary? Kościołowi. A Kościół w tamtym czasie, bo pamiętam, chodziłem wtedy do kościoła, był skrajnie antyperelowski. Uczył nas bycia opozycją w stosunku do władzy. Władza pozwala Kościołowi dystrybuować dary, a Kościół uczy nas nie lubić władzy. Z całym szacunkiem dla nas ludzi, dla gatunku, ale no niestety pewne odruchy stadne mamy w sobie i tu służę się przykładem. Każdy z nas zna ten przykład, gdy kiedykolwiek miał w ogóle styczność ze zwierzętami. Ten, kto daje smakołyk, tego zwierzę szanuje. Inny może się podlizywać, ale zawsze, gdy ten, kto karmi, ta ręka, która karmi, ma szacunek ku zwierzęcia. Ja wtedy zrozumiałem, o co chodzi naszej koleżance. Rzeczywiście, gdyby to rząd dawał te dary, lubilibyśmy rząd. Nieważne, no, wytłumaczyli nam, cały czas to mówili, bo kryzys, bo sankcje i tak dalej, sankcje sankcjami, ale na wielki autorytet w tym okresie, w okresie stanu wojennego i po, wybija się Kościół, który jest antypaństwowy. W związku z tym zarażono nas wrogością do naszego kraju, do systemu. Ja sam aktywnie brałem udział w rozwalaniu tego systemu. Do tego dochodziły jeszcze dziwne takie sytuacje, jak zagłuszanie Radia Wolna Europa i zagłuszanie Głosu Ameryki, takie były audycje. To ja pamiętam, że oni tak to zagłuszali, że i tak wszystko było słychać. Mogli to zrobić, mogli zrobić to idealnie. To naprawdę zbytniego wysiłku nie wymagało, a więc skoro zrobili to nieudolnie, do tego jeszcze Urban, który na konferencjach prasowych w Polskiej Agencji Informacyjnej w zasadzie kompromitował system, a nie go bronił, to powodowało, że coraz mniej chcieliśmy tego systemu. I to wszystko się dzieje za Jaruzelskiego, który jak chciał coś perfekcyjnie przeprowadzić, to przeprowadzał, a tu mu jakoś tak nie wyszło. Pamiętam, gdy już po stanie wojennym uruchomiono program drugi Telewizji Polskiej, bo jakiś czas go nie było po stanie wojennym, to pani Aniu, pani nie pamięta, dlatego o tym mówię, to przy tej szarości, przy tych brakach, niedoborach z okresu PRL-u, oni nam w dwójce taki program puszczali. Nie pamiętam, jak to się nazywało, ale generalnie był to skrót programów telewizji satelitarnej, które w tamtym okresie anteny satelitarne były nielegalne. Trzeba uzyskać było Panie pozwolenie. Maćku, ja to pamiętam dokładnie. To były hity z satelity czy coś takiego. Chyba tak. Tak, dokładnie. I to były takie klipy, które były właśnie z zachodnich stacji.
moda, różne takie rzeczy, Co nam tam takie pokazywano? kolorowe, piękne rzeczy, tak, piękny świat, Wspaniały świat zadowolonych ludzi, przepych, bogactwo, a nawet goliznę, która wtedy była zakazana w Polsce. I my się rozkochaliśmy w tym kapitalizmie i nagle chwilę później dają nam do wyboru. Przepraszam, ktoś powiedział, pan Paradyski, to było 7 dni świat, dziękuję bardzo, tak, 7 dni świat. A może 7 tak, dni 7 świat. dni świat, tak. Ja pamiętam, że ja tak chciałem tego Zachodu, tak chciałem, że jak przyszło to referendum, byłem tak zadowolony, tak, zmiana ustroju, robimy na nowo. No ale tu się okazuje, że ten kapitalizm trochę inaczej wygląda. Czuję się oszukany po tym referendum. Czuję się oszukany. To teraz wejdźmy w temat, co według pana powinno być priorytetem polskiego rządu? I w tej odpowiedzi, jak pan to będzie punktował prawdopodobnie, na którym miejscu pan by postawił wzmacnianie polskiej armii? Najlepiej to na jakimś takim obrazowym przykładzie. Proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że mieszkamy w bloku takim 4-piętrowym czy 11-piętrowym. To nie ma żadnego znaczenia. Jeden z sąsiadów, czując się zagrożony, gdzieś na jakimś 3. piętrze, kupuje sobie 4 rottweilery w tym bloku. Ewidentnie pewnie czuje się bezpieczny, bo 4 rottweilery nic mu nie zrobią, ale z tymi psami trzeba wychodzić i tak dalej. Czy reszta ludzi w tym bloku, jak się nam wydaje, będzie zadowolona, że nasz sąsiad kupił 4 groźne rottweilery, czy będzie ich to wkurzało? Oczywiste, że będzie ich to wkurzało. Tam kurtuazyjnie będzie można mówić, o, jakie ładne pieski, dziś pan też z nimi wychodzi i tak dalej, ale ludzi będzie to wkurzało. Więc wyobraźmy sobie uzbrojoną po zęby Polskę, która, bo ktoś nas atakuje, tak? I to w ogóle ta cała narracja rządzących Polską, tych z Prawa i Sprawiedliwości i wtórującym im z tych z reszty partii, co to niby są opozycją, przypomina treść piosenki Wojciecha Młynarskiego Ballada o kasjerze. Ja tak w skrócie mogę streścić sytuację opisaną w tym utworze. Chodzi o to, że na jednej z poczt w jakimś małym miasteczku był przewrażliwiony kasjer i gdy tam wykonywał te swoje czynności przy okienku, to jemu w głowie się roiło, że ktoś na sali powiedział kasjer dupa. I on tam wściekły robi przesłuchanie. Kto powiedział kasjer dupa? Tak samo uważam jest z tymi polskimi władzami. Uroili sobie, że ktoś próbuje nas zaatakować i brną w to cały czas. Tylko problem, żebyśmy my się nie dali zeschizować. Proszę Państwa, jak w 2005 roku po rządach SLD Prawo i Sprawiedliwość objęło władzę, to od tego momentu, ja bardzo przepraszam, panią Anię też, ale tego nie można delikatnie określić, zaczęła się sraczka antyrosyjska. I minęło już prawie 20 lat, już w 2005 roku Rosjanie nas atakowali, od tego czasu nic się nie dzieje. Rosjanie już praktycznie nie istnieją w Polsce. Od 2005 roku systematycznie te wpływy rosyjskie w Polsce malały. Ostatnio nawet pan Guzowaty, który miał dobre układy z Gazpromem, też zmarł. Proszę Państwa, już nie ma, już Rosja Polsce już dawno powiedziała do widzenia, rzęcie się z Zachodem, czytaj Wall Street, zmądrzejecie, przyjdziecie sami. A oni, jak ten kasjer z piosenki Młynarskiego, cały czas krzyczą, że ktoś nas chce napaść, że ktoś nas tutaj... Przecież nie mam żadnej wątpliwości i to powiedziałem w audycji
debacie w Radio PIK ostatnio, Radio Pomorza i Kujaw, że odnoszę wrażenie, że to straszenie Rosjanami jest tylko i wyłącznie po to, żeby usprawiedliwić te gigantyczne, zażynające nas, nasze dzieci, nasze wnuki kontrakty zbrojeniowe. Żeby to było tylko i wyłącznie po to, bo gdyby nie było tego zagrożenia, to przecież społeczeństwo by nie dało przyzwolenia, tak? Jak to? Tak? No wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś w Portugalii nagle mówi, że Portugalia jest zagrożona, że Szwecja chce napaść Portugalię, tak? No to przecież wszyscy by ryknęli śmiechem. Albo, że Francja, nie, pardon, że Hiszpania chce napaść Portugalię, wszyscy by ryknęli śmiechem. Ale gdyby przez cały szereg następnych lat dokonywano różnych prowokacji, wzajemnych oskarżeń i tak dalej, no to w końcu by tym Portugalczykom wmówili, że Hiszpania chce nas napaść i trzeba się uzbroić. No, proszę Państwa, gdzie Portugalia, gdzie Hiszpania, mimo że sobą graniczą, przecież Hiszpania normalnie by, przepraszam, ale no nosem wciągnęła Portugalię. I to samo jest też z nami. Rosja graniczy z Polską. Podejrzewam, że potencjałem obwodu kaliningradzkiego, mówię tu o potencjale nuklearnym, byłaby w stanie zniszczyć Polskę. Rosja mogłaby poświęcić obwód kaliningradzki, żeby zniszczyć Polskę. No. Ale tego nikt nie robi, bo no po co by mieli to robić? Przecież władzą w Rosji dobrze jest jak jest. Mają pod kontrolą całe społeczeństwo za pomocą systemu, jaki mają. I absurdem kompletnym byłoby napadać kogokolwiek, żeby sobie ten ład, spokój, układy na świecie zniszczyć. No można zapytać, no to dlaczego w takim układzie Rosja napadła Ukrainę? No, tam był cały szereg prowokacji i rzeczywiście idzie sprowokować atak takiego kraju jak Rosja, bo jest to mocarstwo. Nie można zrobić takiej prowokacji w przypadku na przykład, no nie wiem, małej Litwy, że Litwa chce nas napaść. No nie można. Nie można by ich sprowokować, żeby nas chciała napaść. No nie można. Po prostu no, nikt się by na to nie odważył na Litwie. To taki rząd by tam momentalnie poleciał, gdyby pierwsze próby nakłaniania Litwinów na napaść na Polskę Coś się rozłączyło. O, już pan jest, panie Macieju. Musiałem coś się ładowarkę rozłączyło. podłączyć, Tak. bo prąd mi się Tak, kończy. ale panie Maćku, że wrócę do pytania. Wiemy, o co chodzi z tą narracją, tak? Kompleks militarny, sprzedajemy equipment, sprzedajemy, co tam mamy do sprzedania, Polska super klient, robimy długi, zapożyczamy się. Taka wizja jest, tak? I idą tym torem, ale teraz powiedzmy tak, jakie powinny być w tej sytuacji, jaka jest, załóżmy, że nie ma tego rządu, że jest nowy rząd, że zaczynamy od początku, tak? Jakie powinny być priorytety w tym momencie, w jakim jest Polska jako kraj? Na czym się skupiamy głównie w tej chwili? Skoro uzyskują kredyty, to znaczy, że ci, którzy dają te pieniądze, widzą możliwości ich spłaty. To jest bardzo ważne. Ja wiem, że w Polsce w antysystemie szczególnie obowiązuje narracja, że już wszystko jest sprzedane. Jakby wszystko było sprzedane, to by trochę z nami inaczej postąpili ci, którzy finansują tak podłe rządy. Więc znaczy, że jest o co walczyć. Na dzień dzisiejszy będzie łatwo przywrócić normalność w Polsce po objęciu rządu. Za 4 lata będzie już znacznie trudniej.
co byśmy musieli zrobić, tak? Bo to jest pytanie tuż po objęciu władzy, czyli jak będą wyglądały na przykład rządy ruchu dobrobytu i pokoju. Być może, że żadnej przełomowej akcji nie zrobimy, bo to może się źle skończyć. Każdy rządzący powinien być odpowiedzialny za kraj, ale będziemy w stanie zrobić cokolwiek, żeby na drugi dzień po wprowadzeniu naszych rządów było lepiej. Na następny dzień znowu cokolwiek lepiej. I w ten sposób po jakimś czasie zaprowadzimy tę normalność z naszych marzeń. Jest cały szereg rzeczy, które można wykonać, takich drobnych kroczków, a gdy ludzie, to też zależy od poparcia, jeżeli będzie miał rząd silny mandat, taki dobry, normalny rząd, to wtedy rzeczywiście może dokonywać bardziej radykalnych posunięć. Ale jeżeli trzeba będzie dopiero budować szacunek wśród reszty obywateli, którzy nie głosowali na nas, no to metoda małych kroczków. Wszystko zależy od poparcia. A jeżeli byśmy dostali duże poparcie, to no niemal na dzień dobry, bo to też będzie wymagało konsultacji z prawnikami, możemy wyłgać się ze wszystkich toksycznych kontraktów. To tak jak z frankowiczami. No w końcu ktoś uznał, że jednak były to toksyczne kredyty i dziś jakby niektórzy z frankowiczów mogą mieć lżejszą sytuację. To samo dotyczy tych kredytów, które wziął rząd tylko w sobie i tym, którzy dali te kredyty w znanym celu. Obciążenie odsetkami jest bardzo poważne. My nawet sobie nie zdajemy to, co mówił Mencen, już nas urabiając, lider Konfederacji, że na wszystko może nie starczyć, a na armię mają pieniądze być, to jest już wprowadzanie nas w rzeczywistość po wyborach, kiedy ci, którzy dadzą nam potworne ilości sprzętu na kredyt, będą po prostu chcieli spłaty. Przecież to, proszę Państwa, no, jak możemy ocenić, ile kosztuje czołg czy samolot? Przecież są potworne ilości. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ile kosztuje jeden śmigłowiec, ten Apache amerykański, a kupujemy ich 100. Kosztuje $100 milionów. Ale panie Macieju, Absurdalna przecież, kwota. ale my wiemy, że w tej chwili Polska, ja mówiłam wiele razy o tym na moim kanale, Polska wydaje w tej chwili więcej na zbrojenia niż po pierwsze jest wymagane przez NATO w ogóle. My wydajemy chyba powyżej 4%, nie wiem, czy to jest 4,1 czy 4,2, a do tego jeden z najwyższych chyba, jak to się mówi, GDP, PKB, tak? To się mówi? Jak to się mówi? Tak. Gross Domestic Product. Produkt krajowy brutto jest to po polsku. Tak, produkt krajowy, produkt Tak, krajowy to jest brutto. 4% PKB, gdzie PKB. ekonomiści jeszcze do niedawna, ci mądrzy, twierdzili, że wydatki na tak zwaną obronność powyżej 2% PKB to jest już zarzynanie gospodarki. Tak? No to my mamy już podwójne te wydatki, a w przeliczeniu na budżet państwa to jest 1/4, a nawet 1/3, zależy który okres, wydatków budżetowych. Proszę Państwa, no, co czwarta, co trzecia złotówka to będzie spłacanie długów zaciągniętych na zbrojenia. Tak jak powiedział Mencen, na wszystko może nie starczyć, a na zbrojenie ma starczyć. To jest, oni się zachowują jak przystawka PiS-u, a PiS z kolei zachowuje się jak rzecznik interesów koncernów zbrojeniowych. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Tylko. A niech pan jeszcze mi powie taką rzecz, bo to jest świeże teraz, tak? Ta narracja odnośnie Ukrainy i ten support, ta pomoc Ukrainie, tak? Widzimy, co się dzieje. Jest, no, doszło do momentu, kiedy już Zeleński zaczyna zmieniać mimikę twarzy, tak?
Okej? Czy uważa pan w tej sytuacji, jak według pana, panie Maćku, to się dalej potoczy? Dlatego, że mm, po wyborach będzie taki moment, kiedy ja mam takie, to jest takie trochę bardziej intuicyjne przeczucie, ja czuję, że coś się stanie. Ja do końca nie wiem, co się stanie, ale coś się stanie. I teraz jest kwestia tego typu, czy Ukraina nadal będzie traktowana w taki bardziej sposób, jak to powiedzieć, no może ta pomoc już nie będzie taka duża, ale nadal będzie z taką dobrocią. Czy uważa pan, że to już jest decyd, jest koniec, time out? I teraz jak już jest ten koniec, albo tak powoli umieramy, no bo to tak to wygląda, co robi Polska, panie Maćku? Co robi rząd polski, co robi Polska w tej sytuacji? Jak te relacje wyglądają? Co z tą bronią? Co się dzieje? Proszę Państwa, według moich obliczeń Polską rządzi kapitał. Kapitał utrzymuje media w Polsce z reklam. Są bardzo duże kwoty pieniędzy. Już dekadę temu, gdy patrzyliśmy na listę najbogatszych Polaków, to w pierwszej dziesiątce najbogatszych Polaków 4 osoby to byli właściciele mediów. No to jest w ogóle dziwne. Nie producenci czegoś, tylko właściciele mediów. To świadczy o tym, jak potężne pieniądze są płacone w postaci reklam, czyli zachodni kapitał, widzimy, czyje są te reklamy, na utrzymanie mediów w Polsce. A od działalności mediów zależy, kto będzie wybierany. Więc ewidentnie widać, że jest przełożenie kapitału na to, kto ma rządzić w kraju. Jeżeli polityk w takim kraju jak Polska gdzieś w jakimś miejscu deklaruje lojalność dla interesów kapitału, to ten kapitał jest w stanie wysterować tego polityka do rangi rządzącego krajem i jego ludzi, tak, jego kamarylę partyjną. Więc później nie ma się co dziwić, że taki polityk robi dobrze, ale właśnie dla tego kapitału. Że to jest oczywista oczywistość. A więc trzeba się zastanowić, co mogą zrobić ci, którzy w Polsce z woli kapitału rządzą krajem. Jeżeli kapitał wywołał wojnę odcinającą Europę od rynków wschodnich, bardzo korzystnych dla Europy, dla Polski szczególnie, to przecież tak dużo jest zainwestowane pieniędzy w tę wojnę, że nie ma mowy, żeby ci, którzy ze względu na przychylność mediów utrzymywanych przez ten kapitał, zmienili trend i nagle zaczęli się godzić i nawiązywać korzystne dla naszego kraju kontrakty. W ogóle nie ma mowy. Będą kontynuowali to, co chce kapitał, a kapitał, głównie z Wall Street, chce odciąć Europę od korzystnych transakcji ze Wschodem, żeby Europa te transakcje obsługiwała za pomocą pośrednictwa firm Wall Street. To się dzieje cały czas. W ogóle wydaje mi się, że niechcący Chiny, może Chinom się wydawało, że są takie silne i że dadzą radę, że Chiny wywołały tę wojnę, niechcący. Poprzez to, ja to nawet na początku programu, musisz to wiedzieć, kiedyś tak powiedziałem, niechcący, że Chiny, chcąc przeprowadzić do Europy nitkę tego nowego jedwabnego szlaku, no, wkurzyły swoich nowojorskich kontrahentów. Jak to nitkę jedwabnego szlaku? Jak to? Bez naszego pośrednictwa, bez naszych kontenerowców? Tak sami będziecie te towary? No i no to na trasie jedwabnego szlaku
planowanego jedwabnego szlaku wybuchł potężny konflikt, który kinetycznie odcina Europę od rynków wschodnich. Kinetycznie. Już Niemcy nie będą kupowały taniego gazu z Rosji. Teraz Niemcy będą kupowali gaz od pana Rockefellera i jego firm, a więc będą przepłacać. Tak było już po II wojnie światowej. Stąd te autka na terenie Republiki Federalnej. Paradoksalnie przez tą motoryzację się niemiecka rozwinęła jako ta lepsza niż amerykańska. My tu w Europie pyrkaliśmy autami o pojemności 1.0, a w Stanach silniki chemii 6-litrowe były standardem. U nas standardem był silnik 1.0, a tam 6 litrów. I paliwo po $1 za galon, tak? Gdzie my już tutaj mieliśmy to paliwo drogie. Ten okres uzależnienia Europy, głównie gospodarki niemieckiej, skończył się gdzieś mniej więcej około 90 roku, kiedy Niemcy odzyskały jakby niepodległość. Ja jeszcze pamiętam, gdy wyjeżdżałem z Berlina, taki napis na wiadukcie autostrady "You are leaving the American sector". Opuszczasz sektor amerykański. Po prostu były pod jakąś tam okupacją Niemcy. Były 3 dekady względnego rozwoju. Niemcy wybili się na potęgę. Volkswagen stał się największą firmą motoryzacyjną na świecie, pokonując General Motors. Musiało coś się wydarzyć. Perspektywa była jeszcze większa, bo Chiny chciały bezpośrednio docierać. Znaczy w ogóle Chiny w tym kształcie to wymyśliły Amerykanie wymyślili. No to Chińczycy mieli być takimi do pracy robotnikami, a produkty chińskie miały być dystrybuowane po świecie za pośrednictwem amerykańskim. No ale po pewnym czasie Europa zaczęła kumać, że po co my mamy mieć tych pośredników? Sami sobie to kupujmy, sami sprzedajemy towar do Chin, sami kupujemy. No niestety, skąd się te pieniądze w Stanach Zjednoczonych brały? Ja rozumiem, że to jest duża gospodarka, ale bez przesady. Po prostu Stany Ale panie Zjednoczone... Maćku, ale wracając do tematu teraz tu, z tą naszą polską granicą z Ukrainą, okej? No, Co powtarzam, będzie polskie teraz? rządy będą kontynuowały politykę swoich kuratorów, bo jak nie, to nie będą popularyzowani ci politycy przez media. To jest bardzo ważne, co ja powiedziałem. To jest klucz do wszystkiego. Jeżeli nie Ale to znaczy, prezentujesz, będzie jakaś akcja militarna według pana? w polityce jest taki ostatnio trend, że dobiera się do polityki ludzi głupich, którzy są karierowiczami i bezwzględnie wykonają rozkaz. To takie hasło, że młodzi powinni być w polityce, proszę Państwa, to jest najgorsze, co możemy zrobić. Młodzi w polityce dla kariery zrobią wszystko. Odmłodniał nam Sejm, zwróćcie uwagę. Więc nie mam żadnej wątpliwości, bo obserwuję nawet na przykładzie tej lewicy w Polsce. No przecież lewica zawsze była antywojenna. To jest idea lewicy, a dziś przedstawiciele lewicy polskiej krzyczą: trzeba się zbroić. Cytuję pana Gawkowskiego, sekretarza generalnego lewicy, nowej lewicy. No, nowa lewica to jak nie lewica. To dobrze, że jest wojna na Ukrainie. Jest pierwszy raz w historii Polski prowadzimy wojnę poza granicami naszego kraju. To jest dobre, bo dzięki temu nie przyszła ona do nas. Proszę Państwa, to jest lewica, rozumiecie? To jest absurd. To jest granie pod interes tych, którzy rządzą w polskich mediach. Po co? Ano po to, żeby być u władzy. Samo bycie przy korycie, nawet jako opozycja w Sejmie, to są potężne korzyści i oni wiedzą, że jak będą zachowywali się zgodnie z interesem społeczeństwa,
to nigdy nie będą u władzy. Oni to doskonale wiedzą. Panie Macieju, chcę poruszyć temat, który jest bardzo ważny i to jest temat rusofobii i stosunków między Polską a Rosją, ale zadam takie pytanie. Według Pana, jaką krzywdę wyrządził Związek Radziecki albo Rosjanie Polsce? Długo by na ten temat można rozmawiać. Myślę, że w historii Polski z każdym z sąsiadów znajdziemy pole do kłótni, sporów i rozdrapywania dawnych ran. Związek Radziecki w porównaniu z innymi naszymi sąsiadami wyrządził nam mniej krzywd niż inni nasi sąsiedzi. Proszę Państwa, na skutek działalności Adolfa Hitlera, czyli Niemców teoretycznie, zginęło 6 milionów Polaków. Zginęłoby ich więcej, gdyby Związek Radziecki nie przegonił Hitlera z terytorium Polski i nie zdobył Berlina. Bo był plan zagłady narodu polskiego z rąk Niemców. Dziś pewni ludzie próbują nam wmówić, że to była taka sama okupacja jak hitlerowska. Przecież to jest absurd. Nie mogę zrozumieć, dlaczego w Polsce, to jest ewenement w skali świata, bardziej się opłakuje śmierć żołnierzy niż cywili. Proszę Państwa, to jest straszne, ale tak nas wychowano. Przecież to jest absurd. Na całym świecie zawsze cywile są najważniejsi, a żołnierz jest po to, żeby ginąć i to wszyscy rozumieją. Już to udowadniam. W Katyniu Związek Radziecki, powtarzam, nie Rosjanie, zamordowali około 20 000 Polaków. A w Ponarach w czasie II wojny światowej Litwini, dziś nasi przyjaciele, zamordowali 100 000 polskich cywili. Proszę sobie sprawdzić definicję zbrodni w Ponarach. I spotykam się z zarzutem, że próbuję wybielać Rosjan, gdzie to przecież nie Rosjanie mordowali Polaków w Katyniu, co jest nieprawdą. Ja tylko apeluję o to, żebyśmy na skutek tego incydentu nie dali się zabić ponownie, bo jak uda im się naszczuć nas na Rosjan, powtarzam, którzy nie mordowali Polaków w Katyniu, i ludzie zupełnie innej narodowości, różnych narodowości, to będziemy mieli powtórkę z historii i znowu potem będziemy opłakiwać bliskich, rodziny, jeżeli w ogóle przeżyjemy. To już może być ostatnia. Proszę Państwa, naprawdę w interesie Wall Street jest spalić Polskę. Czy my to w ogóle rozumiemy? I w końcu jest spokój, Europa jest uzależniona od Wall Street. My to musimy zrozumieć, to jest w interesie. A ludzie, którzy rządzą polską polityką, słuchają się interesu Wall Street, słuchają się narracji z mediów głównego nurtu. Jeżeli wybaczyliśmy Litwinom Ponary, Niemcom 6 milionów Polaków i to, że chcieli nas zabić do zera, wybić do zera, i Czechom, że nas napadli, Czechosłowacja jeszcze była, tak? I Czechosłowacji, że nas napadła w 1939 razem z Hitlerem, kilkadziesiąt tysięcy wojska czeskiego wjechało do Polski i uczestniczyło w mordowaniu Polaków, to proszę Państwa, dlaczego nie możemy wybaczyć Rosjanom? Tego nie mogę zrozumieć. Po co ta nienawiść do Rosji? I do czego nas to doprowadzi? Przecież
jak się policzy, powtarzam, oprawców do Polaków dookoła nas, Szwedów, przepraszam, Szwedzi spalili Polskę, cofnęli nas w rozwoju o wiek. To tam można wybaczać, a tu nie, tak? No przecież ewidentnie ktoś ten trend pompuje. Więcej mamy. Pan minister Kownacki, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony, czyli minister prezydencki, on mnie przekonuje, że bo kacapy, cytuję, proszę Państwa, minister, żeby używać obraźliwych słów w stosunku do narodu, nim się powinien zająć jeden z tych prokuratorów Ziobry, którzy tropią homofobię, tak? On mówi, bo kacapy wymordowali mi bliskich. Proszę Państwa, co to za kraj, gdzie na tak ważne stanowisko jak minister bierze człowieka, który ma jakąś traumę, rozumiecie? Nie wolno na takich stanowiskach, to tak jakby do policji przyjmowano ludzi, których motywacją jest zostać policjantem i zemścić się na sąsiedzie za to, że mu brzydkie słowo powiedział 10 lat temu, rozumiecie? To jest niedopuszczalne. To jest bardzo dziwna sytuacja, że do rządu w Polsce, bo ostatnio miałem nieprzyjemność rozmawiania z ministrem Kownackim, bierze się ludzi, którzy mają jakąś traumę. Ja to w ogóle wydaje mi się, że on kłamał, że on zmyślał tych zabitych w swojej rodzinie, ale zakładając, że mówił prawdę, to ten człowiek nie powinien być w polskich rządach, bo on ma intelektualne zboczenie. Obowiązuje aktualny interes Polaków, a nie rozdrapywanie jakiejś tam przeszłości. Pamiętamy, jak pan Ziobro ścigał jednego polskiego lekarza, kardiologa za to, że tam coś z jego tatą się stało, no to przecież tam nawet przepisy polskiego prawa przerabiali pod prywatną zemstę Ziobry. To było w kadencji 2005-2007. Pamiętacie, jak Ziobro swoją prywatną sprawę załatwiał, będąc ministrem sprawiedliwości? No to mamy to samo. No, jeżeli do władzy doszli ludzie, którym ktoś z obywateli Związku Radzieckiego, ich rodzinom coś brzydkiego powiedział, czy nawet zabił członka rodziny w Katyniu, to proszę Państwa, no to sami się zastanówmy, jaki nas los czeka. No przecież to są ludzie, którzy najpierw powinni poddani zostać jakiejś kuracji, takim warsztatom psychologicznym, a my od razu daliśmy im władzę. Przecież teraz jesteśmy w rękach ludzi, którzy są tak zdesperowani. Przecież jak Kownacki to wypowiadał, to on z taką nienawiścią, z taką pasją to mówił, jakby cały czas go to bolało. To w jakiej jesteśmy sytuacji, jak tacy ludzie nami rządzą? Zgadzam się w 100% z co Pan mówi. Chcę tutaj tylko się ustosunkować do kogoś, kto powiedział, że sprzedajemy equipment. Pani Ania też została wciągnięta. Dobra, pokażę to. Mamy co przeczytać, Panie Maćku. Sprzedajemy equipment. Pani Ania też została wciągnięta przez imperializm amerykański, nie potrafi się w pełni wysłowić w języku polskim. Smutnie. Nie, no to jakaś, No cóż, jakaś no świniowata dobrze. wypowiedź. Powiem tylko tyle, że czasami faktycznie pewne słowa mówię po angielsku, ale to tylko Nie, dlatego, Pani że się Aniu, przyzwyczaiłam, błagam. ale wyposażenie wojskowe, wyposażenie militarne, wyposażenie wojskowe, proszę bardzo. Panie Macieju, Nie, no czy Polska uważa Pan, ale co, jest w przepraszam stanie, bardzo, no ale no właśnie o czym my rozmawiamy, tak? czy ktoś w ogóle, jak ktoś nie roz- rozumie, tak, jak nie rozumie słów, no to przepraszam, no to sam sobie świadectwo wystawia, na jakim jest poziomie. No ja w pełni rozumiem, co pani do mnie mówi. Pani Dziękuję. rozumie, co ja. I to jest Mnóstwo ludzi to najważniejsze, rozumie, panie Maćku. a on ma jakieś zboczenie. Panie Macieju, Ale ja zostawmy już przepraszam tego Pani Aniu, a może pana. Pani jeszcze raz, No. a może Pani jeszcze raz ten komunikat tutaj wyświetlić? Sprawdźmy Nie, interpunkcję. bo są ważniejsze rzeczy, a Nie, ale to mianowicie... przeważnie właśnie ci, którzy robią tego typu świńskie przytyki, popełniają sami mnóstwo błędów. No ale my tolerujemy. Nie, zostawmy. Jak to się powie po angielsku, powiem, uwaga, let it go. Panie Maćku, czy pan uważa, że Polska jest w stanie mieć
normalne, pokojowe relacje z każdym ze swoich sąsiadów? A jeżeli tak, to w jaki sposób możemy to osiągnąć? Proszę Państwa, jeżeli wyborcy zadecydują, że Polska chce mieć takie władze, to takie władze Polska będzie miała. Oczywiście, że nie wszyscy słyszeli o ruchu dobrobytu i pokoju, ale jest nas na tyle dużo, którzy słyszeli o ruchu dobrobytu i pokoju, żebyśmy byli w stanie zarazić resztę, przekonać i tak dalej, i tak dalej. Trudno jest przekonać, zresztą to jest w ogóle niezły numer. Po rządach Platformy, która pieniądze unijne, tam były 3 rozdania prawie unijne zarządów Platformy, te największe pieniądze, jakie spływały, przeznaczyła dla kolesi, a potem jeszcze chciała nam podnieść ten wiek emerytalny. No i dziwne różne tam afery też z nimi były. Ja Platformie wtedy mówiłem, stracicie władzę. To ich, wie pani, nie przejmowało w ogóle, bo i tak mają władzę w samorządach. Przecież tutaj na przykład we Włocławku to Platforma ma się dobrze. Przecież oni tu nami pomiatają jak chcą na spółkę z Lewicą. Wszyscy nagle się okazali, że są najzdolniejsi, wszystkie kluczowe stanowiska poobsadzane. Czy im jest źle? W razie wojny oni nie będą brani jako pobór, bo są niezbędni na stanowiskach urzędniczych, na stanowiskach prezesów spółek miejskich itd., itd. Proszę Państwa, jak ktoś myśli, że Platforma ma źle zarządów PiS-u, to jest po prostu głupcem. To sobie nie zdaje sprawy z tego, jaki wypas ma Platforma zarządów PiS-u. I tak będzie też odwrotnie. Więc czy my mamy szansę na mądre rządy? To zależy od nas, ogółu Polaków, czyli wyniku wyborczego, i od nas, już mało czasu zostało, ludzi świadomych, którzy będą potrafili zarówno zagłosować, jak i podjąć trud, wysiłek, bo to jest wysiłek, przekonać choćby jedną osobę z naszego otoczenia, sąsiada, kuzyna. A nas to męczy, jeżeli tego nie zrobimy, no to znaczy, że nie jesteśmy na tyle mądrzy, czy jesteśmy głupi, a potem nie narzekajmy. Ale jak to powiemy? Ale jak to? Tak nie miało być. A tak Ukraińcy teraz mówią, ale jak to? Przecież zapłaciłem $5000, dlaczego ja mam wracać na Ukrainę walczyć? Przecież zaraz zapłaciłeś, żeby móc przejechać przez granicę, ale obowiązek tak zwanej obrony ojczyzny z ciebie nie zszedł i dlatego ciebie biorą. A gdzie byłeś, gdy wybierano prezydenta? A gdzie byłeś, gdy tworzono nacjonalistyczne bataliony? A protestowałeś wtedy? A gdy tworzono piosenkę Baćko nasz Bandera, to gdzie wtedy byłeś? Śmiałeś się, że to tylko taka gra, że to tylko taka zabawa. No właśnie dlatego teraz giniesz na froncie. I tak samo będzie z nami. Tak, mamy szansę uniknąć tego, ale pod warunkiem, że będziemy mądrym narodem. A jak się Polski losy potoczą, to zobaczymy. Po losach Polski poznamy, czy byliśmy mądrym narodem. Jestem pełen obaw. Panie Maćku, w jaki sposób możecie wejść do Sejmu? Ile jest potrzeba osób, żeby wasze decyzje były rozważane? Ja się nie znam zupełnie na tych realiach, jeśli chodzi o politykę i o to nawet jak w Sejmie głosowania są, ale ja rozumiem, że jeżeli jest jakaś opozycja, jeżeli są przedstawiciele, jak Ruch Dobrobytu i Pokoju, którzy mówią, my się nie zgadzamy na tą ustawę albo na tą ustawę, jaki może być oddźwięk, tak? Jaki jest wpływ na to, żeby ta ustawa nie została uchwalona? Ile Proszę trzeba... Państwa, dobrze. Proszę Państwa, są 2 sposoby, dzięki którym, sposoby cudowne, co prawda, dzięki którym jedyna taka opcja propokojowa może
nas uratować, czyli Ruch Dobrobytu i Pokoju. Pierwszy to bierzemy zaświadczenia o chęci głosowania poza naszym miejscem zamieszkania, w naszych gminach. Jedziemy do tych okręgów, gdzie Ruch Dobrobytu i Pokoju zarejestrował listy. 11 okręgów w całym kraju. Bo 11 okręgami na 41 trudno będzie uzyskać ogólnokrajowy wynik przekraczający próg 5%. Teoretycznie jest to możliwe, ale będzie trudno. Znacznie łatwiej będzie, jak pomożemy tym okręgom, głosując, wyjeżdżając z okręgów na czas głosowania i zostawiając zaświadczenie w okręgach, gdzie się zarejestrowaliśmy. Jest jeszcze drugi sposób. To są tylko teoretyczne oczywiście rozważania. Teoretycznie możemy rządzić krajem, ja co powiem jest absurdalne, ale teoretycznie możliwe. Teoretycznie możemy wygrać te wybory tym wynikiem, który uzyskamy w sposób naturalny. Załóżmy, że uzyskamy wynik 4%. W sensie, no nie, źle to jest powiedziane, ale to jest nowość, co ja powiem, także przepraszam, jeszcze nie mam tego opracowanego w głowie. To jest nowość. Załóżmy, że mamy 100 000 tylko głosów oddanych w 11 okręgach na kandydatów Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Ja przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich wyborach uzyskało 8 milionów głosów i dlatego rządzi niepodzielnie. Ale załóżmy, że uzyskujemy jako DIP, KWWR DIP 100 000 głosów w skali kraju, w tych 11 okręgach i my możemy rządzić. Wiecie Państwo? Pod warunkiem, że wyborcy nie zagłosują na tę resztę kandydatów z tych innych komitetów. Jeżeli Państwo macie iść na wybory i ponownie zagłosować na tych samych, to nie idźcie na te wybory. Naprawdę, nie ma sensu. Wystarczy tylko nie iść na wybory, żeby wygrało dobro. Tak po prostu. Albo jedno i drugie. I zagłosować na zaświadczenie w przypadku jednych. I jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości co do PiS, co do Platformy, albo kusi was jakaś idea zagłosowania na mniejsze zło, to nie idźcie na wybory, bo później zagłosujecie na mniejsze zło wygra i wiecie, co mniejsze zło powie? Bo zawsze tak robiło. Powie, nam zaufało 8 milionów Polaków. Na nas zagłosowało 8 milionów Polaków. Ale nie doda, że połowę z tego to zagłosowało dlatego, żeby zrobić psikusa tej drugiej partii. Że nie są przekonani do argumentów, do programu mniejszego zła, tylko po prostu zagłosowali, żeby było mniejsze zło, bo tamto zło było większe. To nie jest wasz wybór, to jest tylko głosowanie na mniejsze zło. Jedyne, co jest zgodne z waszym interesem i bezpieczeństwem, to jest Ruch Dobrobytu i Pokoju. Nie ma takiej ideologii wśród startujących komitetów partyjnych. Oni wszyscy chcą się militaryzować. Oni wszyscy chcą wam komplikować życie i obdzierać was z pieniędzy na przykład zbrojenia. A mówią o was, ja wiem, że oficjalnie mówią wyborcy, Polacy, ale między sobą o was mówią ludki. Jesteście dla nich ludkami. To powiedział z wybitnie polskiej partii Prawo i Sprawiedliwość pan Kownacki tuż przed nagraniem w zeszły czwartek. Mówi tak, wiecie co? Do kogo mówi? No do tych z Lewicy, do tego z Platformy, do tego z Konfederacji i z PSL-u, z Trzeciej Drogi. Mówi, wiecie co?
Myślałem, że w tej kampanii hejt będzie większy. Oni, ale jak to? Gawkowski już się tam chicha. No widzicie, chodzę po Bydgoszczy, rozmawiam z ludkami i mówi, nic się nie dzieje, wszyscy normalnie do mnie się zwracają. Ja myślałem, że będzie hejt. Ludki. Oni się chichrają, jak on im to mówi. Ludki jesteśmy dla nich. Musicie to zrozumieć. Nie mają, ale po co by mieli mieć do nas szacunek, jak przecież wyniki wyborów zależą tylko i wyłącznie od przychylności kapitału, który ich wpuści do mediów. Tylko i wyłącznie od tego zależą ich wyniki wyborcze i czy będą mieli władzę, czy nie. Więc w stosunku do kogo będą wdzięczni? Do was, ludki, że oddaliście na nich głos, czy do kapitału, który za pieniądze wynajął fachowców, którzy umożliwili i tym fachowcom, i tym politykom dotarcie do waszych domów przez telewizor. Dla kogo oni będą, do kogo oni będą lojalni? Do was? Przecież oni wychodzą z założenia, że wy tak zagłosujecie, jak fachowcy od psychologii wam podpowiedzą. Czyli ludzie wynajęci. Więc kapitał rządzi. Kapitał rządzi. Bo ja się spotykam z czymś takim, no dobra, ten ruch dobrobytu jest fajny, tak? No ale oni nie mają szans. No ale na nich nie, no ale szkoda głosu. No to ci psychologowie to doskonale wiedzą. To idźcie na mniejsze zło zagłosować, a ja potem, jak jeszcze będę żył, powiem, a nie mówiłem. Mówiłem, że tak będzie. No mówiłem, że cię zgarną na wojnę, no mówiłem, że umrzesz, tak? Ja nie wiem, czy wtedy nie odejść od takiej polskiej tradycji szacunku dla zmarłych i po prostu nie iść nad ich groby i powiedzieć, wy głupcy, to przez was to się stało. Dlatego tu leżycie i dlatego moi bliscy też zginęli. Nie cześć wam, tylko hańba wam. Bo to był nasz... Proszę Państwa, zawsze czekaliśmy, aż coś takiego jak ruch dobrobytu i pokoju powstanie. No i powstało. Oddolne. Ja jako lider nie ingerowałem. Chcecie między sobą ustalić, kto ma mieć jedynkę w waszym okręgu, a sobie ustalajcie. Nie ingerowałem w nic. Kto ma być kandydatem, sami sobie ustalcie. Podobno jestem zamordystyczny, tak? Proszę Państwa, marzyliśmy o tym, żeby coś takiego powstało. No i gdy powstało, to co? To teraz na mniejsze zło? To jest takie powiedzenie, że jakby Chrystus zstąpił na ziemię, to pierwsi by go katolicy ponownie ukrzyżowali. To coś w tym jest, tak? Albo będziemy mądrzy i przeżyjemy, jeszcze się wzbogacimy, albo będziemy głupi i nas nie będzie. I teraz jest pytanie, czy głupi naród zasługuje na to, żeby miał swój kraj, żeby w ogóle istniał? To jest tylko pytanie. Udowodnijmy swoją mądrość. Przecież zagłosowanie na ruch dobrobytu i pokoju nie jest żadnym zagrożeniem. Ta formacja jako słaba, nowa, bez pleców, będzie bardzo łatwa do odwołania. Nie jesteśmy w stanie odwołać czy PiS-u, czy Platformy, jak już się dorwą do władzy. A DIP, pierwszy błąd, jaki popełnimy, lub krzywdę, jaką wyrządzimy obywatelom, ja do tego nie dopuszczę jako lider, będzie pretekstem, żeby nas, przepraszam, no na kopach z tych rządów wyrzucić z tego Sejmu. Niczym nie ryzykujemy w przypadku głosowania na ruch dobrobytu i pokoju. Nie boicie się wybierać mniejszego zła? A co wy potem zrobicie, jak to mniejsze zło nagle zmieni zdanie i będzie... Nic już nie zrobicie. Są za silni. A DIP będzie łatwy do usunięcia. Będą powtórne wybory. Skorygujecie ten błąd. Czekaliśmy na takich ludzi. Dziękuję, panie Macieju.
Ale jeszcze mam parę pytań. Jak pan to mówił, to tak sobie pomyślałam, czy ludzie mają bipolar. Albo PiS, albo PO, albo PiS, albo PO. No to jeszcze może tam gdzieś tą konfederację, ale to nie ma znaczenia, to jest bipolar. To jest tak Oczywiście, że tak. toksyczna relacja, to jest trauma, jakby, do której się wraca ponownie. I ja jestem ciekawa, panie Maćku, ile czasu według pana, może zacznę od tego, Donald Trump, jego misja, tak, jak był w Białym Domu, to była Drain the Swamp, czyli ten deep state, który operuje, on jest dużo, dużo bardziej głęboki niż pewnie mu się wydawało. No chciał wyplewić te wszystkie chwasty i drain that swamp. Ile według pana czasu zajmie wyplenienie tych wszystkich skorumpowanych chwastów z polskiej polityki? Czy to w ogóle jest możliwe, panie Maćku? To jest osuszyć bagna, tak? No, Y, Z jednej strony myślę sobie o prezydencie Trumpie, że jest na tyle bogaty, że nie musi na dwóch łapkach prosić o względy, o przychylność kapitału, żeby istnieć w mediach. Tak z jednej strony. Z drugiej strony uważam, że ktoś taki jak Trump powinien zdawać sobie sprawę z tego, że ten kapitał, cały system stworzony przez kapitał, to system, on po prostu jest. Walka z czymś takim jak deep state to jest tylko teoria, jest skazana na przegranie, bo tak de facto deep state nie istnieje. W sensie ten system zniewalający świat i Amerykanów też, to, to po prostu się dzieje. Nawet gdyby były osoby, a myślę, że są, które od czasu do czasu kierują tymi planami, to po ich usunięciu przecież muszą być jacyś następcy, tak? To nie będą w tym samym kierunku płynęli, będą naginali w tę samą stronę. Wydaje mi się, że ktoś taki jak Trump to wie, że przecież teoretycznie skazuje na karę śmierci 10 najbardziej kluczowych finansistów z Wall Street. No to przecież oni mają spadkobierców. Ich spadkobiercy będą dryfowali w tym samym kierunku. Cały biznes musiałby powalić. Zniszczyć, zlikwidować gospodarkę amerykańską. To jest nierealne. panie Macieju, a może, bo tu jest, ja nie sprecyzowałam, ile według pana czasu zajmie wyplenienie tych skorumpowanych chwastów z polskiej polityki? To jest to, co chciałam się zapytać. Czy uważa pan, ja go wzięłam jako przykład, czy uważa pan, bo to jest troszeczkę inny twór tutaj, tak? Jeżeli dostaniemy jeżeli dostaniemy silny mandat społeczny, silne poparcie, i mówię teraz za siebie, jeżeli będę widział, że ludzie są za mną, to będę miał w nosie cokolwiek. Będę bezwzględnie działał w interesie społeczeństwa. Tak być powinno. Skończą się wpływy pewnych grup kapitałów, lobbystów i zacznie się praca dla kraju, dla dobra obywateli. Pewnie do końca nie ma sensu tego usuwać, ale najważniejsze też, uważam, dobre by to było, gdybyśmy też
na bazie sukcesu polskiego dali światu też prezent od nas, Polaków, i wprowadzili, to jest jedyne sensowne rozwiązanie, długo nad tym myślałem, i wprowadzili zakaz bogacenia się poza pewien limit, który ustalimy. Możemy siąść w gronie różnych osób ze świata i ustalić taki limit, bo uważam, że problemem jest to, że ludzie mogą się bogacić bez końca, bez jakiejkolwiek granicy. Bo to oznacza, że będą wchłaniali następną firmę, następną gospodarkę i tak dalej, i tak dalej. I to nie ma końca. To nie ma końca. Uważam, że dobrze by było, gdyby. I tu Trump ma pewien problem, bo pewnie sam by chciał gromadzić majątek bez końca, tak? Bo ma tam może jakiegoś rywala, ktoś mu źle powiedział, coś z grona tych miliarderów. Wie pan co, on bardzo dużo stracił w trakcie swojej prezydentury. Akurat to pieniądze nie były priorytetem według mnie Okej, dla niego. okej, może chcecie. Ja namawiam na głosowanie na Trumpa. Ja spośród tych ludzi nie widzę nikogo lepszego. Ja wiem, że tam mu teraz konkurencję tworzą różnych tam cudaków. Tam Kennedy, tam DeSantis, tam zaczynają mówić tak samo jak Trump, a nawet bardziej radykalnie. To jest sztuczne, absolutnie trzeba głosować na Trumpa, ale sama prezydentura Trumpa nie naprawi świata, bo tylko limit bogacenia się dałby światu normalność. Tylko to, takie ulepszenie demokracji. Możesz się bogacić, nie ma problemu, ale po co ci 100 miliardów dolarów? Co ty z tym zrobisz? Po co ci to? To teraz się spytam o coś na mniejszą skalę. Jak uratować drobnych polskich przedsiębiorców, którzy są notorycznie obrzucani dodatkowymi podatkami? A druga kategoria, druga grupa ludzi, o którą chciałam się zapytać, która mnie bardzo dotyka mojego serca mocno, to są osoby starsze, to są emeryci i renciści w Polsce. Jak pomóc tym ludziom? Zeswatać jednych z drugimi. Kiedyś Korwin-Mikke coś takiego powiedział, że nie będę tego cytował, bo to obrzydliwe. Proszę Państwa, nieskończenie jest wiele sposobów, żeby poprawić jakąkolwiek sytuację. Nie ma żadnego znaczenia. Ja zaraz oczywiście wypowiem te sposoby, te pomysły, a to nie ma żadnego znaczenia, jakie pomysły się wypowiada, jeśli takich nie będzie realizowało. I tymi mistrzami są politycy partii telewizyjnych. Nie po to media, kapitał poprzez media ich lansuje, żeby oni te dobre, korzystne dla czy polskich przedsiębiorców, mikro, małych, czy polskich emerytów, żeby oni to wdrażali. Wręcz przeciwnie. Jest mnóstwo pieniędzy przeznaczonych dla specjalistów, którzy spowodują zmiany w głowach ludzi, którzy mają być okradani, żeby ci ludzie, gdy dostaną ochłap, uważali, że to było bardzo dobre, korzystne dla nich posunięcie. Proszę Państwa, poziom ambicji nam zaniżyli i robią to permanentnie, na masową skalę, różnymi sztuczkami. Jeszcze pieniądze na tym zbijają. Pamiętam taki program w TVN-ie, jak założyć biznes, TVN Biznes i Świat. Jak założyć biznes? I tam na różnych przykładach pokazywali, jak założyć na przykład salon fryzjerski, jak założyć to, tamto i tam takie biznesplany rozrysowywali, że tyle wydasz na wynajęcie lokalu, tyle wydasz na reklamę, tyle wydasz na to, podliczenie, 2000 zarobisz. Pamiętam taki cykl, i tam 2000, 3000, 4000 i to pokazywali, jak to fajnie może być. Proszę Państwa, no
2000 zarobisz. No dobra, mimo że to było tam 10 lat temu, to i tak to było śmieszne. Mnie to śmieszyło, dosłownie mnie to śmieszyło, jak oni nam potrafią zaniżyć poziom ambicji. W Stanach Zjednoczonych są takie fajne powiedzenia: you can touch the sky, tak? Albo where there is a will, there is a way. I tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo tego tam macie. To jest bardzo fajne. A u nas pracuje się nad tym, żeby ludzie się cieszyli z byle czego. W przypadku mikroprzedsiębiorców, jak wyjdą 2-3 tysiące na plusie, a w przypadku emerytów, jak dostaną 13. emeryturę. I to jest nasz problem, jak im pomóc. Podnieść ich poziom świadomości, poziom ambicji. Jeżeli będzie rządził ruch dobrobytu i pokoju, mikroprzedsiębiorcy dostaną wsparcie, zapełnimy ich firmy kolejkami klientów przez emisję pieniądza lokalnego. Mogę to rozwinąć, jak chcecie. Dostaną zamówienia, dostaną klientów. To samo dotyczy emerytów. Dostaną więcej pieniędzy, tak po prostu, bo im się należy. Nie będziemy żadnego podatku. Im się, panie Maćku, dokładnie należy. Mi serce pęka, jak widzę te starsze osoby, które są jak dzieci, bezbronne. Jak dzieci, dosłownie, nie bez powodu różnego rodzaju cwaniaczki, łapciuchy, przestępcy żerują właśnie na nich, tak? Korzystają z ich ułomności. Że to ci ludzie, bez nich by nas nie było, tak? Oni nas wychowali, oni nam, przepraszam, dupy wycierali, jak byliśmy niemowlętami. Oni budowali kraj, oni zostawiali zdrowie na budowach. A jak ja dziś słyszę skurwysynów z Konfederacji, żeby najlepiej ZUS zlikwidować, tak? Panie Maćku, to dla pana, a propos tego, co pan powiedział, może pan przeczytać i się ustosunkować do tego komentarza. Mencen nie wszystkie kopiuje postulaty Macieja Maciaka, tylko te, które mu pasują. Dla Mencena zmienić o 180 stopni to jest jak splunąć. Pamiętam kampanię Konfederacji, kampanię Mencena z 2019 roku. To bez Boga ani do proga, Chrystus królem Polski, najwyższe wartości to Bóg i tak dalej. Ja mówię, no co oni chcą tym ugrać? Mieli być elektoratem antysystemowym. Wielu antysystemowców jest niewierzących. Większość jest wierzących i dobrze. Ale wielu jest niewierzących. Jaki oni chcą mandat dostać? No i wypierdzili 11 posłów. Więc dziś to jest jakby inna narracja, tak? Dziś ja jestem katolikiem, ja podpisałem krucjatę wyzwolenia. To taka wyższa forma. Nie miałem nigdy gęby wypchanej tymi frazesami, był honor, ojczyzna, ale jak podpisałem krucjatę wyzwolenia w Zubrzyku na oazie jako nastolatek, że nie będę pił, palił, ani częstował, przyczyniał się do picia alkoholu, palenia i tak dalej. To kilkadziesiąt lat byłem temu wierny. Tu mamy turbokatolika Mencena, który piwem handluje, promuje i tak dalej. Wiecie co? Potem się Kościół dziwi, że ludzie odchodzą od Kościoła, że tracą wiarę. Panie Macieju, ale kasa leci, o to chodzi, nie?
Kasa że, leci. że Tak, kasa leci, a do tego jeszcze a propos kościoła. Kościół też za skórą swoje ma, ale jedno co powiem, co widzę, co się teraz w Polsce dzieje, bo kiedyś tak na to nie zwracałam uwagi, a teraz mam większą świadomość może tego. Tak jak, tak jak niszczą Kościół prawosławny, tak jak niszczyli na Ukrainie, ja widzę tak samo niszczą w tej chwili Kościół w Polsce. I ja nie mówię, że Kościół jest idealny, że wszyscy księża są idealni, nie, ale jakby ta taka nagonka na Kościół, która jest, to jest kolejna część programu według mnie. ale mówi pani Aniu o Kościele katolickim w Polsce? Tak. Ja widzę ten odwrót od Kościoła. Bardzo dużo ludzi się odwraca w ogóle od wiary i idzie też w stronę, wie pan co, zwłaszcza młodzi ludzie, to jest, ja generalizuję oczywiście, tak? Bo jest bardzo dużo młodych, bardzo wybitnych ludzi w Polsce, ale widzę, że ten wpływ tej amerykańskiej kultury, tej satanistycznej kultury, tak? Tej takiej właśnie możesz wybrać swoją płeć. Wie pan, co się w Stanach w tej chwili dzieje, jak oni doprowadzają, no to jest dosłownie psychoza u dzieci, które mają nowe książki, nowy system szkolnictwa, które mogą wybrać, może chłopiec, może dziewczynka. A potem dokonują zabiegów, a potem jest, wie pan co jest, albo jest dramat człowieka do końca życia, albo jest samobójstwo, albo kto to wie. I w tej chwili widzę, że może nie jeszcze aż tak skrajnie w Polsce, tak? Ale gdzieś tam to odbija już w tą stronę takiego, jak my się definiujemy, kim my jesteśmy, kim jest kobieta, kim jest mężczyzna, po co wiara, a po co Bóg, a po co to. Rozumie pan? Znaczy może wie pan, o co mi chodzi, panie Macieju? To jest wpływ ze Stanów. Tam jest w tej chwili totalny chaos z tym, co się dzieje, jak przechodzą, Boże, zapomniałam słowa, transwestyci, tak? Dobrze mówię, transwestyci. I robią pokazy w szkołach dla dzieci, a co jest najgorsze, to są rodzice, którzy w tym uczestniczą. No do czego to prowadzi? No więc ja nie wiem, ja nie wiem, dlatego mówię, jaką drogę Polska idzie, bo tu nie chodzi tylko, wie pan, nawet o wojna to jest, no wiadomo, to jest największe zagrożenie, ale mówię kulturowo też, tak? Kulturowo. Gdzie jest ten rdzeń polskości? Gdzie jest ta polskość? Kto mówił o murzyńskości Polaków? Już nie pamiętam, czy Morawiecki, czy Sikorski. Nie tylko Polaków, Niemców, Amerykanów. To jest bardzo poważna reżyserka, bardzo poważni ludzie prowadzą którąś stronę. Proszę Państwa, gdy pani Christiana Figueres, sekretarz ONZ, wypowiadała swoje słowa, ona się potem tłumaczyła, że ją źle zrozumiano. Nie, mówiła otwartym tekstem, że planeta jest przeładowana około tam 10 lat temu i wszelkimi dostępnymi metodami trzeba zredukować liczbę ludności. Proszę sobie tę wypowiedź znaleźć. Christiana Figueres. Proszę Państwa, to nie dziwmy się, że później powstało mnóstwo różnego rodzaju dziwnych projektów, bo to mniej więcej od tego momentu idzie, które mają jeden wspólny mianownik. Ograniczenie liczby ludzi na planecie. Ale znam politykę. To by było zbyt proste. Tam jest drugie dno, czego kompletnie nie widzi pewna grupa ludzi. Wiecie, jest taki pomysł, że trzeba, wszyscy o nim słyszeli, jakby on jest tajny oczywiście, a wszyscy o nim słyszeli. To jest fenomenalne, że ludzie prostych rzeczy nie rozumieją. Że trzeba ograniczyć liczbę ludności do 500 000 000. Znamy to, prawda? Do 500 milionów. To mniej więcej
co 8, tak? Nie, co 12 ma być zredukowany, tak? Co 16, no, mniej więcej. Jak sobie myśli człowiek na stanowisku decyzyjnym, taki sędzia, albo policjant, albo polityk, albo burmistrz, albo dyrektor szkoły, no to przecież nie chodzi o mnie, bo ja mam pozycję, chodzi o tych na dole, nie? Bo jednak te 0,5 miliarda chcą zostawić. No to to dla nas elit pewnie jest, nie? 100%. Każdy o wyższej pozycji społecznej tak pomyśli. A ci z najniższą pozycją społeczną to nawet o tym nie słyszeli. Tak jak zwierzę umiera, tak? Bo dla nas to by była metafizyka, a zwierzę umiera. I tym bajerem dużo ludzi przekonali, żeby pomagało właśnie na tych decyzyjnych stanowiskach w tym planie redukcji ludności na świecie. I proszę Państwa, jestem przekonany, że połowa ludzi decyzyjnych, oni po to zostawili tę furtkę, te 0,5 miliarda. To dla mnie ta arka jest przygotowana, tak? Która mnie uratuje. I oni, ci biedni ludzie, brną w coś, czego nie przemyśleli. Proszę Państwa, obawiam się, że to elit chcą się pozbyć, tej klasy średniej, tych, co myślą, że będą w tym 0,5 miliardzie. Przecież to jest oczywiste. Posłuchajcie mojej teorii spiskowej. Żeby korporacje mogły się rozwijać, potrzebują pokonać klasę średnią. Po prostu. Przejąć ich rynki, przejąć ich klientów itd., przejąć ich nieruchomości. Bo udziałowcy chcą źryć, bo udziałowcy, tutaj Konfederacja, która promuje otoczenie Konfederacji, system giełdowy, chcą więcej zysku z akcji. Żeby korporacje mogły ten zysk osiągnąć, muszą pokonać albo zdobyć nowe rynki, ale to już scenegratni, koniec, żelazna kurtyna odpada, tam już korporacje nie będą miały wstępu, albo rozepchać się na już istniejących, czyli pokonać swoją słabszą lokalną konkurencję, czyli klasę średnią. Jakich można pokonać? Są uparciuchy, którzy będą zawsze kupowali w tej lokalnej firmie. My tutaj mamy we Włocławku, ten przykład już podawałem, ale powtórzę, pani Aniu jeszcze nie szedł. Tu mamy taką lokalną mleczarnię, Kesem się nazywa. Ja będę zawsze kupował jej produkty, bo ona jest moja, lokalna, dają tutaj zatrudnienie. Korporacje to doskonale wiedzą. My Kesem własnym rynkiem tu utrzymamy siłą konsumentów włocławskich i okolic. I ona zawsze będzie. Będzie może troszkę droższa, niestety będziemy i tak kupować, bo ona jest nasza. Oni to doskonale wiedzą. Więc wymieszanie społeczeństw spowoduje, że ci, którzy przyjadą tutaj, bo mnie na przykład rządy pomagające korporacjom stąd wygonią, wpędzą mi jakieś długi, spowodują problemy rodzinne, będę musiał alimenty płacić, albo różne inne typy sytuacji, ja stąd wyjadę, a w moje miejsce przyjedzie facet z Kenii. I ten facet z Kenii Nie ma sentymentów. nie ma sentymentu. On wybierze produkt korporacyjny, który będzie tam 5 groszy tańszy. I dzięki temu KSM padnie. To jest wielki globalny plan. Wymieszanie społeczeństw jest korzystne dla korporacji, bo będzie Czyli przyspieszało. teraz pan odpowiedział, panie Maćku, pan totalnie mi prześwietlił teraz głowę, jeśli chodzi o to, dlaczego jest, znaczy to jest, jak to mówię, by design, to jest zaplanowane, ale dlaczego jest tak. tyle tych wszystkich nielegalnych imigrantów i na Łodzi, i z Lacza, mówiąc slangiem. I tu, i tam, tak, wszędzie. i tak, no. Ale Bo- wszędzie.
No tak, bo to jest plan globalny, tam gdzie korporacje chcą zniszczyć lokalnych uparciuchów, to po prostu podmianą klientów. Mówi się o podmianie społeczeństw. To jest dla odwrócenia uwagi. E, e, to jest pod interes korporacji. W przeciwnym razie korporacje nie finansowałyby tych ruchów migracyjnych. One to finansują. Ja przepraszam, ja mam uwierzyć, że korporacje tak są dobrze dla ludzi, tak? Najpierw wykorzystywały i robią to cały czas tych biednych ludzi w ich krajach, w tych koloniach, neokoloniach, a teraz chcą im pomóc? Nie, oni chcą podmiankę społeczeństwa na takie, które wybierze produkt korporacyjny. Lata temu już to tłumaczyłem, kiedy pierwszy raz w programie musisz to wiedzieć, mówiłem, korporacje, ludzie, jacy masoni? Masoni to dziś jest klasa do zaciukania. Korporacje, to pamiętam, hejt był taki, śmiali się, jeszcze te wieczne wodziciele Polaków, Michalkiewicze i inne cuda na kiju, tam niestworzone historie mówiły, a dziś co? A dziś ludzie mówią w Polsce mówią korporacje, patrzcie. Pamiętam, jaki byłem odosobniony, pamiętam ten hejt, pamiętam tę wewnętrzną wściekłość, że ludzie nie słuchają argumentów, że nie otworzyli się na ten logiczny argument. A dziś mówią wszyscy, jestem nawet przekrzyczany, dziś Konfederacja nawet mówi korporacje. Co z tego, jak robi dla nich dobrze? Jak promuje ich działalność? Że to jest jakiś obłęd. Powinien być Maćku, limit bogacenia się. Panie Maćku, i ostatnie pytanie, zanim skończymy naszą rozmowę. To jest pytanie o BRICS. Chciałabym się spytać, to pewnie będzie brzmiało jak jakiś taki utopijny sen dla wielu, ale czy pan uważa, czy Polska kiedykolwiek będzie w BRICS? I teraz patrząc na to, ile krajów popierało Ukrainę, wbrew temu, co oczywiście media trąbiły na całym świecie. Ile krajów odwraca się od tego wszystkiego i chce iść w stronę rozwoju i przyszłości. Co pan uważa odnośnie BRICS i czy pan uważa, czy Polska kiedykolwiek w ogóle będzie w BRICS? No, następuje podział świata, który już kiedyś istniał. To było EWG na terenie Europy i RWPG, tak? Europejska Wspólnota Gospodarcza po stronie zachodu i Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej po stronie wschodu. My byliśmy w RWPG. Było 30 lat swobody, tak? Ono doprowadziło do tego, że firmy amerykańskie przestały mieć temat na świecie w wielu branżach, więc szybko zareagowali, stworzyli nowy podział świata, nową żelazną kurtynę. No więc będzie to, co przez okres od 45 do 90 już obserwowaliśmy, z tym, że my będziemy jako Polska po tej jakby drugiej stronie, tak? Ja pamiętam mój zachwyt, pierwszy raz byłem w Berlinie Zachodnim, byłem z kolegą, wychodziliśmy z metra, Friedrichstraße chyba, i tak pamiętam, że jak chodziłem po tych schodach, to coraz większego banana miałem, się ten Berlin, to U-Bahn z podziemi się wychodziło z kolejki, się mi wyłaniał i ja coraz bardziej uśmiechnięty. Jak mi się to podobało. Słuchajcie, ja wtedy miałem, ja nie wiem, 20 lat, może mniej. Byłem dzieckiem, tak, tuż po okresie PRL-u, bo to było kolorowe, bo to było fajne. Ja wtedy nie rozumiałem pewnych rzeczy. Dopiero później zacząłem sobie tę historię układać w głowie, jak zobaczyłem, że na przykład mój wujek, tak, gdańszczanin, który wyjechał do Niemiec, właśnie umarł. Dużo mi ciekawostek o Niemczech opowiadał. Gdy do niego kiedyś, wracając z takich wojaży w latach 90.,
turów po Europie pod namiotem. W końcu do niego przyjechałem, poznałem, był brygadzistą w fabryce Mercedesa, gdzieś chyba w Karlsruhe, tam w okolicach. I za PRL-u wydawał mi się bardzo bogatym człowiekiem. Przyjechał Mercedesa, miał preferencje, mechaników, samochód w fabryce. W każdym razie odwiedziłem go tam, gdzie żył. I on miał, brygadzista, kilkadziesiąt lat, dobrze zarabiający, on miał mieszkanko w takim bloku. I dopiero wtedy zacząłem myśleć, faktycznie, coś jest nie tak z tymi Niemcami. Przecież tyle zarabiają, a de facto to my w Polsce mamy taki sam standard jak oni. No poza tym, że mniej kolorowo i tam samochody jakby ładniejsze. Dopiero wtedy zrozumiałem, że gdy my byliśmy w tym bloku wschodnim, to paradoksalnie mieliśmy lepszą sytuację niż ci na zachodzie. My nie płaciliśmy za wodę, zarabialiśmy mniej. Oni zarabiali więcej, płacili za wodę. My mieliśmy jakieś symboliczne czynsze, zarabialiśmy mniej, oni zarabiali więcej, ale płacili gigantyczne czynsze. Co z tego, że zarabiali więcej, jak standard życia mieli bardzo podobny. Ktoś teraz powie, że nieprawda, że tam mieli lepiej i tak dalej. Tak, mieli troszkę lepiej, ale zarabiali teoretycznie kilka razy więcej. No, kilka razy lepiej to nie mieli. I teraz zapada ta żelazna kurtyna. Mam nadzieję, że nie na zgliszczach Polski. I będziemy się cieszyć, że to będziemy na zachodzie. Nie, proszę Państwa. Tak nam przykręcą śrubę, że będzie podobna sytuacja. Będziemy harować dla dobra tam czyjegoś, oszczędzając na wodzie w muszli klozetowej. Tak będziemy wyciskali. Koniec z tanią energią, panie Macieju, nie? Tak, zapomnijmy to, bo myślimy, że to jakieś przejściowe, że jakiś tam kryzys się skończy. Nie. To już się stało, już wybraliśmy. Wybierając partie telewizyjne. Ale może będą jakieś trzecie drogi, tak? Kraje, które będą w stanie czerpać z jednego systemu i z drugiego systemu. Wydaje mi się, że gdybyśmy byli u władzy, bylibyśmy w stanie to pogodzić. Oficjalnie lub nieoficjalnie. Tak, żeby nam, Polakom, było dobrze. Wydaje mi się, że bylibyśmy w stanie coś z tym zrobić. Może nie tak od razu, może nie tak, żeby się rzucało w oczy, żeby kłuło, żeby Wall Street powiedziała, nie, wy tak w Polsce nie możecie żyć po pańsku, czerpiąc zyski z obu stron, bo nam degenerujecie niewolników. Więc trzeba by inaczej to załatwić. Bo i tak ta żelazna kurtyna będzie i tak. Byśmy się z nimi dogadali. Byśmy budowali biednych, ale na przykład oddali w opiece zdrowotnej, tak? W sensie ten zysk byśmy mogli, nie wkurzając naszych kuratorów z Wall Street, moglibyśmy oddać Polakom w dłuższym życiu, w bardzo wysokim poziomie edukacji. Moglibyśmy inaczej uratować nas, Polaków, ale przy tych władzach, gdy żelazna kurtyna opadnie, już się nie da jej podnieść, bo dwa światy znowu będą. Proszę Państwa, będziemy tylko zwykłymi wyrobnikami. Zawsze idzie wybrnąć z sytuacji, jeżeli mamy argumenty, jeżeli oczywiście mamy ludzi z dobrymi życiorysami, bo zupełnie inaczej się naciska na włodarza w takim kraju jak Polska, gdy są jakieś rzeczy, które można mu wyciągnąć, a zupełnie inaczej się naciska, czyli nie ma się możliwości naciśnięcia na kogoś, kto nie jest umoczony w afery.
że ludzie będą wybierać tych, którzy są po jednej i po drugiej stronie, jak i też ich te pomocnicze partie umoczeni w afery, to oni zawsze będą służyć komuś z zewnątrz. Bo ten ktoś z zewnątrz ma na nich te kwity i na dodatek ma narzędzia, żeby ich zniszczyć medialnie. Oni będą musieli im służyć, rozumiecie? To jest Tak właśnie działa. blackmail. To jest właśnie to. Ja się zastanawiam, co oni mają na tych polskich polityków, panie Maćku. Oni muszą grube rzeczy na nich mieć. Dlatego, że oni tak skaczą, jak im zagra ta fujarka. Dokładnie. Tak skaczą. To jest po Udowadniają, prostu że dla czarne mnie, jest białe. muszą mieć taki blackmail na nich, taki szantaż. Musi być, no bo to są ich główne taktyki, tak oni właśnie manipulują tymi politykami. Się zastanawiam, na przykład z Orbanem nie do końca im to wychodzi. Widocznie facet jest czysty. No właśnie. Zdarzają się, nie? No, oczywiście, nawet jak ktoś jest czysty, to będzie można go pobrudzić fałszywymi zarzutami. No, ja się spotykam z różnymi takimi idiotycznymi historiami opowiadanymi przez ludzi, których podejrzewam, wynajęto, bo jeżeli ktoś robi 300 audycji na mój temat, tracąc 80% widowni, tak, bo przecież nie będzie długo znosił, będąc oszukiwanym, tak, no to się odwracają wtedy, a on i tak to robi, no to znaczy, że ktoś mu to rekompensuje finansowo. To jest oczywistość. Więc zawsze się znajdą jakieś tam nawet fałszywe zarzuty, ale to nieważne, fałszywe to proszę mi udowodnić, tak? A tu mamy w przypadku na przykład kanclerza Niemiec przeciągające się śledztwo w sprawie fraudu na 300 milionów euro. I nadal jest kanclerzem, nie? Pan Scholz ostatnio się uderzył w oko, będąc gdzieś tam w parku na joggingu. Po tym uderzeniu w oko nagle zaczyna wysyłać sprzęt na Ukrainę, zapewniać pieniądze. Przewidziałem to nawet w jednym z programów. Mnie ciekawe, jak teraz pan Scholz się w kwestii ukraińskiej zachowa. Pewnie jak się uderzył w to drzewo, to pewnie teraz będzie bardziej ochoczo wysyłał pieniądze, sugerując w ten sposób, że po prostu pobili go ci CIA. Tak, sugerowałem to. Widać, że to jest taki facet, któremu można dosłownie, nawet jako kanclerzowi przypieprzyć, masz nas słuchać, bo następnym razem będzie bardziej bolało. No i, to tak to bardziej żartem, przepraszam. Proszę potraktować to jako... Nie no, ale to jest życie, ale tak jest. No ale jakoś To tak tuż po tym, jak Metody dżungli, nie? Metody dżungli, panie Maćku. Przepraszam, jak się nazywał ten człowiek, który ujawniał tego typu metody? Peters. Nie wiem. W tych teoriach spiskowych jest taki film agenta CIA, który właśnie takie akcje urządzał po całym świecie. Czyli jest formuła i idą zgodnie z formułą. No pewnie nie, ale no powiedziałem, że będzie nagle bardziej wylewne, jeżeli chodzi o uzbrojenie, po tym jak się uderzył w oko, no i był. No taki przypadek. Może oko i jeszcze dodatkowe inne ekstra super rzeczy na wyższą skalę i mamy inny rozwój sytuacji. No bo ci, którzy rządzą takimi słabymi krajami, wiecie, oni nie są głupi. Jakby byli głupi, to by nie rządzili. I oni wiedzą, że każdy z ich pionków chce się uniezależnić. Oni to doskonale wiedzą. A co PiS nie chce się uniezależnić? A jego próby skuteczne kupienia mediów, tak? Polska Press zostało wykupione pieniędzmi spółki, która zupełnie ma inny cel, ona powinna się czym innym zajmować, czyli Orlenu, tak? Polska Press, ileś tam tytułów zostało kupionych. No teraz mam pytanie. Czy to, że Orlen kupił Polska Press, podoba się kapitałowi z Wall Street, którego własnością jest TVN w Polsce w tej chwili, czyli TVN już nie ma takiej siły oddziaływania, bo PiS może przez media związane z Polska Press się też
promować wyborczo. No na pewno się to nie podoba amerykańskim kuratorom, więc oni na pewno jakoś tam zareagowali na ten numer. Nie może tak być, że tak się wasal uzależnia, przepraszam, uniezależnia, tak? Nie może tak być. To, to jest oczywiście jakaś tam hipoteza. To nie jest przypadek, że w kampanii wyborczej ojciec Tadeusz Rydzyk w wywiadzie, na który zaproszono pana Sasina, tak? Sasina? Nagle żali się, że jak czegoś tam nie może dostać w sprawie Akademii Medycznej. To właśnie jest przy Sasinie takie rzeczy się mówi, to jest przecież szef aktywów państwowych, tak? Tam minister skarbu, coś takiego. No po to, żeby w kampanii wyborczej właśnie wymusić uległość, bo Kościół wie, kiedy się to... Wszystko, nasz los zależy od wyborów. Jak nie wymuszą przy wyborach i nagle Sasin mówi, ojcze Tadeuszu, wszystko zaraz załatwimy. Ja już dzwonię do ministra Czarnka i załatwiam ten problem. Więc Kościół bardzo dobrze rozgrywa polską politykę na swoją korzyść, pieniądze. Ja dlatego uważam, że na rękę Kościoła jest, że w 2019 roku Konfederacja wspólnie zachowywała się jak w tych wyborach PJJ. Robiła kampanię bez Boga ani do proga. Najważniejszy był Bóg. A teraz robi inną kampanię, ale teraz za to jest PJJ. No więc wyobraźmy sobie, jak taki PiS nie da pieniędzy teraz w kampanii, no to wtedy przecież Kościół przez swoje media, przez Radio Maryja, przez telewizję Trwam, nawet przy tym Polska Press, którą kupili, mógłby doprowadzić nie do upadku PiS-u, tylko do zabrania im 10% elektoratu. A jakby im zabrali 10%, to wtedy Platforma ma rządy, prawda? To jest proste. Więc ja uważam, że tam taki sam układ jest. Każdy szarpie w swoją stronę. Kapitał szarpie w swoją stronę, Kościół szarpie w swoją stronę. Jeżeli w ogóle Kościół nie stoi za tym całym kapitałem, bo coraz bardziej się do tego skłaniam, że tym całym Wall Street to chyba musi Kościół zarządzać. Panie Mówi się, że Maćku, Żydzi. Ja rozumiem, to jest fajne, to jest fajne. Żyd takie uniwersalne lekarstwo, tylko jak to jest, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, tak? Wszystkie drogi prowadzą doszło do już Rzymu. nawet do takiego paradoksu, że nawet na hierarchii kościelnych mówi się, że Żydzi. To jak tu pewne rzeczy wytłumaczy? Żydzi rządzą, a Kościół dostaje miliardy. Bo tu tam są Żydzi. No to już do takiej schizofrenii dochodzi. Tak, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Rzym kiedyś rządził światem. To jak to, oddał władzę? Tak, na pewno. Jeszcze do niedawna Niemcy się nazywały Wielkim Cesarstwem Rzymskim, tak? Jeszcze do niedawna. No właśnie, bardzo, bardzo dobre spostrzeżenie tutaj. Panie Macieju, czyli co? 15, niedziela, tak? 15 października. Tak. Niedziela Ja wyborcza. jestem w Polsce, moja widownia to wie, głównie po to, żeby zagłosować na Ruch Dobrobytu i Pokoju. Nigdy w życiu nie głosowałam i uważam, że w tej chwili, pomimo tego, że też poddaję w wątpliwość jedną rzecz, jak oni liczą te głosy, tak? Widząc inne kraje, co robią z tymi głosami, ale bez względu na to uważam, że to jest najważniejsza rzecz, jaką trzeba w tej chwili robić. To ja może podam na koniec taką zachętę ostateczną. Jak już ktoś tego nie zrozumie, to już nie ma dla nas ratunku. To Proszę Państwa, decyd. może PiS wygra te wybory. Może PO wygra te wybory. Może DIP nie wygra tych wyborów. Może DIP nie przekroczy 5% progu wyborczego. Bo rzeczywiście jest 11 okręgów. Ale jedno jest pewne. Jak PiS dostanie mikropoparcie, a jest jedynym komitetem, który mówi dość wojny,
to miejcie to jak w banku, że wynik ruchu dobrobytu i pokoju będzie wykorzystany do tego, żeby wysłać nas na wojnę. Oni powiedzą tak, no przecież było ugrupowanie, które chciało pokoju, nie chciało się zbroić, nie dostało poparcia społecznego. zrobią takie analizy. 99% Polaków chce zbroić, tak powiedzą, rozumiecie? Każdy głos oddany na ruch dobrobytu i pokoju będzie wybijał argumenty. Im więcej ludzi zagłosuje na Komitet Wyborczy Ruchu Dobrobytu i Pokoju, tym będą mieli mniejszy argument, żeby nas wykosztować na wojnę i puścić na wojnę, rozumiecie? To jest wybór. To jest dopiero wybór. Więc nie ma czegoś takiego, że nie głosuję na DIP, bo nie przekroczy progu. No to będziemy mieli nie 3% wynik, a 4% wynik dzięki twojemu głosowi. A to już jest znaczna część Polaków. Już będą mieli problem. Nie powiedzą, jak Hitler wmówił w trakcie swoich rządów, cały naród mnie popiera, cały naród chce zbroić. Rozumiecie? Im więcej nas wybierze ruch dobrobytu i pokoju, tym oni mają trudniej nas ukupić do Zgombrowicza. I ja głosuję na ruch dobrobytu i pokoju. Panie Macieju, ja bardzo panu dziękuję za 2 godziny pana czasu. Jest strasznie późno. Ja bardzo I przepraszam, że tak nieskładnie nie, dziś się nie, wypowiadam, ale ja jestem już po kilku wywiadach i różnych innych rzeczach. rozumiem. Ja jestem bardzo wdzięczna, że pan znalazł czas dla mnie i na tą rozmowę. Oj, I Pani Aniu, błagam, to ja naprawdę jestem wdzięczny. serdecznie. I ja powiem tak, że zrobię wszystko w mojej mocy. Mam nadzieję, że pan mi też z tym pomoże, żeby przetłumaczyć naszą rozmowę na język angielski. I nawet może ją podzielić w kilka jakieś takie różne segmenty, żeby łatwiej też było widzom to Tak, to ja odebrać. już, A jeszcze jedna rzecz, Panie Maćku, bo ja dzisiaj akurat mówiłam to na swoim kanale. Wyszedł artykuł na Interi odnośnie tego, że jest największa chyba w historii w tej chwili frekwencja, jeśli chodzi o Polonię, która będzie głosowała, czyli powyżej 400 000 Polaków już się zarejestrowało i to jeszcze nie są wszyscy, poza granicami Polski i otwierają 7 nowych punktów, włącznie z tym Karlsruhe, co pan powiedział, i Norymbergą, to też pamiętam, bo to jest wyjątkowe miejsce dla no przestępców. dobrze. Proszę Państwa, No i tak to ma być. No. proszę Państwa, Polonia może głosować tylko na okręg 19, okręg warszawski. W tym okręgu są tylko ugrupowania, które chcą militaryzacji Polski. Jeżeli pójdziecie do wyborów, będąc za granicą, robicie nam krzywdę. Fakty, logika. Zastanówcie się, co robicie. Chyba że przyjedziecie do Polski i zagłosujecie w okręgach, gdzie jest ruch dobrobytu i pokoju. Jeżeli Polonia zagłosuje na okręg 19, gdzie nie ma DIP-u, gdzie wrednymi sztuczkami pozbawiono nas możliwości rejestracji listy i dlatego tam nas nie ma, to chciałoby się powiedzieć brzydkie słowo pod waszym adresem. Wybieracie naszych oprawców. Wszyscy są za wojną, wszyscy są za militaryzacją. To są fakty, a wy chcecie na nich głosować. Dziękuję wam bardzo. W imieniu normalnych Polaków ugryzę się w język. Także fajnie, sukces Polonii będzie głosowała. Na kogo? Na kogo? Kogo tam macie w tym okręgu 19? Siedzicie sobie bezpiecznie za granicą, tak? A chcecie wybierać tych, którzy mówią, na wszystko może w Polsce nie starczyć, ale na militaryzację ma być odpowiednia kwota pieniędzy i wy tam z zagranicy chcecie nam to zrobić tutaj, tak? Wy macie po kolei w głowie. Sorry, Pani Aniu. Nie, ale inaczej to się do dobrze, tych że pan ludzi nie mówi, dotrze. bo to jest świadomość też tego,
Ja się bardzo dużo uczę cały czas, przecież z Pana informacji również, bardzo dużo i ja nie wiedziałam o tym, że wszystkie głosy, które są oddawane poza terenem Polski, idą Pan mówi do okręgu 19, do Warszawy. Tylko do okręgu 19. Mhm. A tam siedzi cała kamaryla tych, którzy rządzą Polską lub udają, że są ich opozycją. I Wy nie jesteście tam na liście. Nie. No i właśnie, i teraz mamy ileś tam, no dobrze, ale mamy 11 innych miejsc w Polsce, gdzie jesteście na liście. Dokładnie I na tak. tym się skupiamy. I na tym się No tylko skupiamy. wymaga to większego wysiłku. Dobrze. Niestety Panie byliśmy Macieju, poddani potężnemu rady. atakowi. Nie zdołaliśmy wszędzie zarejestrować list i dały nam podpisy. Przykleiliście do nas ludzie, którzy zdradzili na ostatniej prostej, przeszli do konkurencji i nawet się chwalili, że mają te podpisy, że spalimy je. To w głowie się nie mieści. W ogóle nie mamy ochrony służb w polskim państwie. Zresztą nie wiem, czy czasami to nie jest za cichą zgodą. Panie Maćku, do usłyszenia i mam Dziękuję, nadzieję, Pani że Aniu. następną rozmowę, którą przeprowadzimy, to będzie już może w kuluarach sejmowych. Zawsze do usług, po to jestem. Kto to wie? Ja w to wierzę, jak najbardziej. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję Pani Aniu, przede wszystkim Pani. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.